poprzednich filmach z tej miniserii zademonstrowałem Ci, jak zainwestować 5000 zł, żeby nie żałować, i jak zbudować portfel przy 20 tysiącach złotych w oparciu o rozsądną strategię inwestycyjną. Dziś wchodzimy poziom wyżej. Pokażę Ci, jak inwestować jak zawodowiec, czyli jak myśleć o ryzyku, portfelu i emocjach, gdy stawka naprawdę zaczyna mieć znaczenie. I pamiętaj, to jeszcze nie koniec. W ostatnim odcinku czeka nas portfel 100 tysięcy złotych, a więc rozmowa o tym, jak z inwestowania zrobić plan na niezależność finansową. Zaczynam od tradycyjnego pytania. Po co w ogóle inwestujesz? Przy kwocie 50 tysięcy złotych nie chodzi już o zabawę ani testowanie pomysłów. To moment, w którym masz coś do stracenia, ale też realną szansę, by zbudować coś trwałego. Być może jeszcze nie wiesz do końca, czego chcesz: bezpieczeństwa finansowego, niezależności, studiów za granicą dla dzieci, ale na pewno wiesz jedno: nie chcesz tracić pieniędzy przez inflację. To naturalny etap dla inwestora, który przeszedł już pierwsze kroki z mniejszymi kwotami. Przy 5 tysiącach czy 20 tysiącach złotych uczyłaś się budowania poduszki finansowej, narzędzi i akceptacji niewielkiego ryzyka. Przy 50 tysiącach złotych zaczynasz myśleć strategicznie. W inwestowaniu najważniejsze nie jest to, ile zarobisz w pierwszym roku, ale czy Twoje pieniądze będą miały większą siłę nabywczą za 5 czy 10 lat. Kwota 50 tysięcy złotych to granica, po przekroczeniu której inwestowanie przestaje być tylko nauką i może nieść za sobą poważne konsekwencje. Przy takiej sumie błędy finansowe są już naprawdę kosztowne, a dobre decyzje zaczynają budować kapitał, który może zmieniać Twoją przyszłość. To także moment, w którym pojawia się zupełnie nowy wymiar emocji. Przy 5 tysiącach złotych wahania portfela o 10% oznaczały zysk lub stratę kilkuset złotych. Niewygodne, ale do przełknięcia. Przy 50 tysiącach złotych ten sam procent to 5 tysięcy w jedną lub drugą stronę. To już realne pieniądze, miesięczne wydatki, wakacje, naprawa samochodu. Dlatego inwestor na tym etapie nie może działać impulsywnie, potrzebuje planu, a nie intuicji. Przy kwocie 50 tysięcy złotych możesz stworzyć portfel, który przypomina prawdziwy system, a nie przypadkowy zestaw inwestycji. Chodzi o to, by każdy element miał swoją rolę. Jedne części dają wzrost, inne równowagę, a jeszcze inne spokój ducha. Dobry punkt wyjścia to podział na 5 segmentów: około 30% w obligacjach, 35% w ETF-ach globalnych, 15% w ETF-ach sektorowych, 10% w akcjach polskich i 10% w gotówce lub krótkoterminowych obligacjach. Taki układ pozwala uczestniczyć w globalnych wzrostach gospodarki, a jednocześnie chroni kapitał przed większymi spadkami. Część obligacyjna to Twój filar bezpieczeństwa. W portfelu o wartości 50 tysięcy złotych ma pełnić rolę stabilizatora, czegoś, co daje spokój, kiedy rynki akcji świecą się na czerwono. W tej kategorii, moim zdaniem, najrozsądniejszym wyborem dla polskiego inwestora są obligacje skarbowe indeksowane inflacją, 4-letnie COI lub 10-letnie EDO. Zasada działania obu jest podobna. W pierwszym roku mają stałe oprocentowanie, a w kolejnych latach odsetki rosną zgodnie z inflacją, powiększoną o marżę. Dzięki temu Twoje pieniądze są chronione przed spadkiem siły nabywczej, a zysk realny pozostaje dodatni. Obligacje 4-letnie COI to opcja dla osób, które chcą zachować większą elastyczność. To bardzo dobry wybór, jeśli chcesz mieć poczucie bezpieczeństwa, ale nie zamrażać kapitału na dekadę. Z kolei obligacje EDO to instrument dla cierpliwych. Mają horyzont 10 lat, ale w zamian oferują wyższą marżę: 5,75% w pierwszym okresie odsetkowym i 2% powyżej inflacji w kolejnych latach. Co istotne, odsetki są kapitalizowane, czyli co roku dopisywane do wartości obligacji. Działa tu pełna moc procentu składanego. To świetna lekcja cierpliwości i dowód, że długoterminowe inwestowanie nie jest skomplikowane. Te obligacje możesz kupić bezpośrednio przez stronę obligacjeskarbowe.pl lub w oddziale PKO BP. Nie potrzebujesz konta maklerskiego, a jeśli masz już zwykłe konto bankowe w PKO, to zakup będzie bardzo prosty. Drugi filar portfela to ETF na akcje globalne, serce Twojego wzrostu. Najprostsze i najbardziej efektywne rozwiązanie to ETF iShares MSCI ADSWI. To instrument, który daje Ci ekspozycję na tysiące firm z całego świata. Od Apple, Microsoftu i Nvidia po Nestle, Toyotę czy Unilever. Dzięki temu nie zgadujesz, która branża czy kraj okaże się najlepszy. Inwestujesz w globalną gospodarkę jako całość.
Historycznie tego typu fundusze dawały w długim terminie 7 do 9% rocznie, co pokazuje siłę globalnego wzrostu, nawet mimo okresowych kryzysów. ETF ten kupisz bez prowizji przez konto XTB, ale dostępny jest również u innych brokerów, jak np. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Kolejna część portfela, około 15%, to ETF-y sektorowe, fundusze inwestujące w konkretne branże lub megatrendy. Nie zaskoczą chyba nikogo, jak zasugeruję ETF skupiony na sztucznej inteligencji. Sektor AI to dziś nie tylko modny temat, ale jedna z najważniejszych sił napędowych współczesnej gospodarki. AI zmienia sposób, w jaki firmy produkują, sprzedają i podejmują decyzje. Od fabryk Tesli przez centra danych NVIDIA po algorytmy Amazona i Microsoftu. To nie chwilowa moda, ale proces, który będzie kształtował kolejne dekady. Na rynku mamy kilka dużych, sprawdzonych funduszy, które dają ekspozycję na ten sektor w sposób globalny i zdywersyfikowany. Pierwszym z nich jest LEG Artificial Intelligence, jeden z najstarszych i największych funduszy tematycznych w Europie. Zarządzany przez Legal and General Investment Management, ma aktywa przekraczające 1,2 miliarda dolarów i skupia w sobie globalnych liderów branży, takich jak Nvidia, Alphabet, Microsoft czy IBM. To fundusz o szerokim spektrum. Inwestuje zarówno w firmy tworzące oprogramowanie oparte na AI, jak i w te, które dostarczają infrastrukturę, sprzęt czy usługi chmurowe. W tym roku fundusz ten urósł już o 18%. Drugim ciekawym funduszem, nawet większym niż jego poprzednik, jest X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data. To ETF, który łączy temat AI z analizą danych i automatyzacją procesów. Znajdują się w nim spółki, które stoją za rewolucją cyfrową, od producentów chipów po dostawców platform cloud computing. Trzeci i ostatni fundusz, który zasługuje na uwagę, to Wisdom Tree Artificial Intelligence. Inwestuje on w globalne spółki rozwijające lub wykorzystujące sztuczną inteligencję, a 70% kapitału ma ulokowane w USA. Co ważne, wszystkie trzy fundusze są dostępne w Polsce, m.in. przez XTB czy DM BOŚ, więc każdy inwestor indywidualny może mieć do nich dostęp bez zbędnych barier. Świetnym źródłem informacji i porównania ETF-ów są portale analizy.pl oraz justetf.com. W przypadku ETF-ów, niezależnie od tematyki, zawsze warto pamiętać o trzech zasadach. Po pierwsze, wybieraj ETF-y o niskim koszcie rocznym, czyli TER, który pozwala więcej zysku zostawić w portfelu. Po drugie, zwracaj uwagę na model replikacji. Replikacja fizyczna, i tę polecam, oznacza, że fundusz faktycznie kupuje akcje spółek, a nie tylko odwzorowuje ich ceny za pomocą instrumentów pochodnych. I po trzecie, inwestuj w fundusze z akumulacją dywidend, czyli automatycznym reinwestowaniem zysków, dzięki czemu kapitał rośnie w sposób ciągły, bez potrzeby wypłat i podatków po drodze. Część portfela, którą możesz ulokować w Polsce, około 10%, to miejsce na akcje z warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Warto rozważyć stabilne, ale rozwojowe spółki dywidendowe z indeksu MWIG40 lub WIG20, takie jak Dom Development, Kenty, Asseco, Kruk czy Cyberfolks. Dają one nie tylko regularne wypłaty z zysków, ale też są dobrze zarządzanymi przedsiębiorstwami. Na GPW dostępne są także ETF-y beta, które odwzorowują polskie indeksy, np. beta ETF WIG20 czy nowy beta ETF dywidendowy. To dobre narzędzie edukacyjne, bo pozwalają poznać zasady działania ETF-ów bez wychodzenia poza krajowy rynek. Jednak z punktu widzenia inwestora nie są one najlepszym wyborem. Mają dość wysokie opłaty, często powyżej 0,8% i niską płynność, co ogranicza ich efektywność. Trzymanie części kapitału w gotówce może wydawać się mało inwestycyjne, ale w rzeczywistości jest bardzo rozsądnym elementem strategii. Po pierwsze, daje Ci elastyczność. Rynek nie rośnie liniowo, a największe okazje często pojawiają się wtedy, gdy możesz nie mieć wolnych środków. Rezerwa gotówki pozwala Ci kupować aktywa, gdy są przecenione, bez konieczności sprzedaży innych inwestycji w niekorzystnym momencie. Po drugie, gotówka daje psychologiczny bufor. Wiedząc, że masz rezerwę, łatwiej znosisz spadki, nie panikujesz i trzymasz się planu. Teraz mój ulubiony rozdział, który w tej serii powtarzam jak mantrę, ale to właśnie ten element odróżnia inwestora świadomego od przypadkowego. Mowa tu oczywiście o podatkach, bo niezależnie od tego, jak dobrze zbudujesz portfel, zawsze warto myśleć o tym, jak zachować jak najwięcej zysków dla siebie. I tutaj na scenę wchodzą dwa genialne narzędzia, IKE i IGZE. To nie są żadne fundusze czy produkty emerytalne z reklamy. To po prostu rachunki inwestycyjne z ulgą podatkową. Na IKE możesz inwestować w te same ETF-y, akcje czy obligacje, które masz na zwykłym koncie maklerskim, z jedną różnicą. Jeśli wypłacisz środki po 60 roku życia, nie zapłacisz podatku belki od zysków kapitałowych.
Przy długim horyzoncie inwestycyjnym to potężna różnica. Po 20 latach może zwiększyć Twoją końcową wartość portfela o kilkadziesiąt procent. Z kolei IGZE idzie o krok dalej. Tu każdą wpłatę możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym PIT-cie, czyli inwestując na przykład 10 tysięcy złotych, dostajesz realnie zwrot podatku w wysokości 1200 zł lub 3200 zł, w zależności od Twojego progu podatkowego. Jeśli myślisz o inwestowaniu długoterminowym, IKE i IGZE powinny być Twoim pierwszym wyborem. Nie zmieniają nic w sposobie inwestowania. Możesz kupić te same ETF-y, akcje czy obligacje, ale zmieniają efekt końcowy. Przy 50 tysiącach złotych pojawia się pokusa, by czekać na idealny moment dla naszych inwestycji. Świadomy inwestor wie jednak, że idealny moment nie istnieje. Dlatego ja stosuję strategię DCA, Dollar Cost Averaging, czyli regularne inwestowanie stałej kwoty niezależnie od sytuacji na rynku. To prosty sposób na wyłączenie emocji z procesu inwestowania. Zamiast zastanawiać się, czy to już dołek, czy jeszcze szczyt, po prostu dokupujesz aktywa w równych odstępach czasu. Możesz na przykład rozłożyć swoje inwestycje w ETF-y na 4 kwartały i kupować w równych transzach. Kiedy zaczynasz mieć większy kapitał, pytanie, ile zainwestować, przestaje być najważniejsze. Znacznie ważniejsze staje się pytanie, ile ryzyka jestem w stanie udźwignąć w danym segmencie. To podejście nazywa się risk budgeting, czyli budżetowanie ryzyka. Nie myśl w kategoriach procentów, strat i zysków, tylko swojego komfortu psychicznego. Jeśli 10% spadku portfela odbiera Ci sen, Twoje ryzyko jest za duże. Może warto wtedy zrezygnować z ETF-ów na sztuczną inteligencję na rzecz obligacji. Jeśli drobne wahania na giełdach nie robią na Tobie wielkiego wrażenia, możesz pozwolić sobie na większą ekspozycję na akcje. Kiedy inwestujesz 5000 zł, uczysz się. Przy 20 tysiącach złotych zaczynasz myśleć strategicznie, ale przy 50 tysiącach złotych pojawia się coś nowego. Strach przed stratą, która może naprawdę zaboleć. Strata kilku procent to realna kwota, którą poczujesz. Największym przeciwnikiem inwestora nie jest inflacja, nie są podatki, tylko emocje. Zyski cieszą, ale krócej niż boli strata. To tak zwany loss aversion, czyli niechęć do strat. Dłużej rozpamiętujemy stratę 10 tysięcy złotych niż taki sam zysk. Profesjonalny inwestor nie rodzi się z odpornością psychiczną, on ją buduje. Uśrednianie cen zakupu, rebalansowanie w razie potrzeby oraz mądra dywersyfikacja pozwalają ograniczać ryzyko i okiełznać emocje. Masz 50 tysięcy złotych i wchodzisz w etap, w którym inwestowanie staje się świadomym procesem, a nie przypadkiem. Wiesz już, jak wygląda portfel z prawdziwą strukturą. Część bezpieczna w obligacjach COI lub EDO, rdzeń wzrostowy w globalnym ETF-ie, do tego ekspozycja na sektory przyszłości, lokalne spółki i bufor gotówki. Przy takim kapitale kluczem jest metodyczne podejście, które w długim terminie daje przewagę nad większością inwestorów. Lepiej realizować plan niż gonić za okazjami, bo negatywne emocje związane z inwestowaniem potrafią kosztować więcej niż prowizje. Cierpliwość staje się naszym największym aktywem. Dzięki, że byliście ze mną do końca. W kolejnym, ostatnim już odcinku w tej miniserii pójdziemy o krok dalej i porozmawiamy o portfelu 100 tysięcy złotych, czyli o tym, jak myśleć o inwestowaniu w kategoriach niezależności finansowej. Jeśli ten film pomógł Ci uporządkować myślenie o inwestowaniu, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj Inwestologię i napisz w komentarzu, jak Ty dziś dzielisz swój portfel.